A i z tym smażeniem boczku będzie trochę zabawy, bo to patelnia mała. Te płaty dosyć duże. Przy smażeniu tego boczku tutaj cała ściana jest uwalana tłuszczem. Nie wątpię, że tutaj też trochę poleciało. Ale tu podłożyłem matę, żeby na materac nie leciało. I jednak pod patelnię podłożyłem tą podkładkę taką rozpraszającą. A, telefon też w tłuszczu. Będzie dużo sprzątania. Ale już na dzień dobry miałem tutaj akcję sprzątanie lodówki, bo jednak z tej chili con carne trochę się płynu wylało. Niedużo tam, ale trzeba było to wszystko wymyć, także musiałem wyciągnąć wszystko z lodówki i wytrzeć i umyć lodówkę. Dlatego tak późno tutaj robię śniadanie, bo już jest 9. Jednak trochę się poprzyklejała ta jajecznica do patelni, coś nie bardzo. Jak to będzie tak cały czas, to nie jest dobry nabytek. Na tej cygańskiej wydaje mi się było lepiej. Nie pamiętam jak to z jajecznicą było. No ale sprawdzę jak będzie z naleśnikami. No, dzisiaj jest trochę czasu, to myślę, że coś
opowiem o życiu na statku. W latach 80., no wcześniej też, ale głównie chyba chodzi mi o lata, kiedy został ogłoszony w Polsce stan wojenny i później do czasów tego zmian ustrojowych w Polsce było takie zjawisko pozostawania tych marynarzy za granicą. Po prostu schodzili ze statku, prosili o azyl. Sporo moich kolegów też mieszka do tej pory za granicą. W tamtym czasie zostali gdzieś w różnych państwach i nie wrócili do kraju, nadal mieszkają tam. Głównie chyba Kanada i Stany Zjednoczone, ale też tu w Europie też były przypadki. No i ja też miałem duże pokusy, żeby zostać właśnie w Kanadzie. Głównie w Kanadzie, tak. Pierwszy taki wypadek to miałem, kiedy popłynęliśmy właśnie do Kanady zaraz po ogłoszeniu stanu wojennego. Wypłynęliśmy z portu w Gdyni gdzieś pod koniec grudnia 1981 roku. Powinniśmy wcześniej wyjść, ale właśnie kiedy ogłoszono stan wojenny, nie było robotników w porcie, nie było załadunku. Przez święta przestaliśmy bez załadunku, dopiero po świętach załadowaliśmy węgiel, który gdzieś tam zawieźliśmy chyba do Francji, a później właśnie do Kanady popłynęliśmy po zboże. Kiedy przypłynęliśmy właśnie do Kanady w styczniu, do portu Quebec, to okazało się, że tam już zostało 3 moich kolegów z klasy, z którymi chodziłem do tej samej klasy liceum morskiego. No i jak przyszli, to wiadomo, spotkanie, opowiadania, trochę piwa. No i tak jak mówili o warunkach, jakie tam są, jakie oferuje rząd kanadyjski tym marynarzom, którzy chcą zostać tam, no to nawet mi się to podobało. Już wieczorem, kiedy już parę piw wypiłem, no to już mówiłem, że następnego dnia pakuję się i idę zgłosić chęć pozostania w Kanadzie. No ale rano, no proza życia. Na zewnątrz tam -15, bo to była zima, przecież styczeń. Człowiek na lekkim kacu już tak nie patrzy przez różowe okulary za mocno. No i wtedy już zniechęcałem się, ale wieczorem znów przychodzili koledzy, znów kilka piw i znów euforia, że hurra, zostaje. I to tak się chyba 3 wieczory powtarzało, bo mniej więcej tak 3 dni nas ładowano tam. No ale jak widać finalnie nie zdecydowałem się i wróciłem do kraju. A co ciekawe, w kraju, no jeszcze był stan wojenny, bo to był koniec stycznia jakiś. Byliśmy, albo początek lutego, chyba początek lutego bardziej by mi wychodziło. Przypłynęliśmy do Świnoujścia na rozładunek wieczorem. No i jak to w zwyczaju po rejsie
postanowiliśmy iść, zabawić się do jakichś lokali tam w Świnoujściu. Tam dużo było takich lokali znanych, rozrywkowych. No i oczywiście wcześniej trochę alkoholu przyjęliśmy, więc całkiem trzeźwi nie byliśmy. Wyszliśmy we trójkę i pierwszego z nas milicja zgarnęła zaraz po przepłynięciu promem na drugą stronę. Na drugą stronę, bo tam trzeba było, port jest po wschodniej stronie, same miasto po zachodniej. Trzeba było promem przepłynąć. Zdaje się, z tego co pamiętam, to siku mu się zachciało, chciał się wysikać gdzieś tam na uboczu, no ale milicja to zauważyła i go tam zatrzymali. Faktem jest, że od razu puścili, tylko że myśmy tego nie zauważyli. No, po prostu byliśmy chyba lekko pijani. I nasza dwójka poszła dalej i no, odbijaliśmy się od kolejnych lokali, ponieważ były pozamykane. Wtedy wieczorem już nic nie funkcjonowało. Nie wiem, tam może do 17, 18 byśmy byli, jakieś 20, 21. Ale jak tak szukaliśmy tych lokali, to w międzyczasie zgubił mi się ten drugi kolega. I też zostałem sam. I w zasadzie stwierdziłem, że nie mam co dalej tutaj chodzić, szukać. Wracam na statek. Było to gdzieś pewnie koło północy już. 22, 23, 24 gdzieś. W piątek. No więc poszedłem znowu na tą przystań promową, żeby przepłynąć na drugą stronę. I prom podpływał i już opuszczał tą rampę, więc ja przeszedłem pod szlabanem, bo tam szlaban był cały czas, pod szlabanem, żeby od razu wejść na ten prom. No i to właśnie też zauważyli milicjanci, których tam pełno było wtedy, milicji i wojska na każdym kroku. Ktoś tam był. No i zatrzymali mnie, ponieważ nie miałem takiej przepustki pozwalającej w godzinie policyjnej na spacerowanie po nocach. Kapitan wydał nam takie przepustki, bo miał prawo do tego, tylko ja, że zapomniałem jej ze statku zabrać ze sobą. No i trafiłem do milicyjnego aresztu. Tam nie spieszyli się, że tak powiem, z rozpoznaniem sprawy. I jak w piątek koło północy mnie zamknęli, to dopiero w niedzielę, gdzieś o 3:00 nad ranem, miałem taką rozprawę przed kolegium. No i pytali, co się stało. No nic, no. Popiliśmy z kolegami, pochodziliśmy. No i tyle. No i rzeczywiście można powiedzieć, że wyszedłem na czysto w tej sprawie. Na czysto, czyli zapłaciłem 3000 kolegium i 100 kosztów przeprowadzenia tego kolegium, czyli 300. No i tak to się zakończyła nasza wycieczka po Świnoujściu w czasie stanu wojennego. Można powiedzieć, że
Jestem kombatantem, bo byłem uwięziony w czasie stanu wojennego. Przez reżim Jaruzelskiego. Ale też w 1986 roku też byłem w Kanadzie, ale to już na wielkich jeziorach amerykańskich w porcie Thunder Bay. Tam spotkaliśmy taką rodzinę polską. No, to byli Polacy, którzy wyemigrowali w czasach wojny. Oni byli wywiezieni na roboty do Niemiec w czasie wojny i później właśnie nie wrócili do Polski, tylko pojechali do Kanady. No i tam zamieszkali, żyli, mieli kupę dzieci, tam ich chyba 8 chyba było, o ile dobrze pamiętam. Mieli wielki dom, bo to tyle dzieci, no to wiadomo, że... I jeden z tych synów tej pary właśnie mi zaproponował, że może mi zagwarantować pobyt, bo w owym czasie już władze kanadyjskie nie gwarantowały takiego pełnej opieki socjalnej przy pozostaniu. Trzeba było właśnie znaleźć kogoś z Kanadyjczyków, który był takim jakby żyrantem pobytu, że gdyby coś się stało, no to wtedy on by odpowiadał. Więc to była też duża odpowiedzialność. Ale on mówił, że chce założyć firmę budującą domy i widzi mnie w tej firmie, że chętnie by mnie zatrudnił i wtedy zagwarantuje mi tutaj ten pobyt. No i też była dosyć kusząca propozycja, bo wiązała się od razu z pracą i pozostaniem. Tamten Thunder Bay, taka ładna miejscowość, pięknie położona. Owszem, w zimie tam srogie zimy są, ale lata piękne, gorące. No i jak widać też nie skusiło mnie to. Chyba spodobało mi się w areszcie w Świnoujściu, że odechciało mi się pozostawania w tym w obcym kraju. No i teraz muszę umyć tą zapaskudzoną kuchnię. O, nawet ten zapalniczka jest w tłuszczu. A tak przed wyjazdem tu ładnie wypucowałem. Było tutaj czyściutko, lśniło wszystko.
No to jadę tu pozwiedzać trochę Hel. No Hel to w zasadzie dwie dziedziny: rybołówstwo i obronność. Wszystko tutaj kręciło się wokół tego. No teraz jest trochę inaczej, bo turystyka się rozwija, ale jeszcze przed wojną no, tylko te dwie dziedziny miały tu zasadnicze znaczenie. No, rybołówstwo, no to później zobaczę ten port rybacki, a obronność to teraz pojeżdżę po takich no, pozostałościach, po tych po fortyfikacjach sprzed II wojny światowej. Okej, dziękuję. Tam jest Tańcy, a tam jest Sopot. Rzeczywiście? No ja nie wiem, już wziął się przecież. To był, bo mi oczy powiedzieli. Mówi...
Dzień dobry. Tutaj na terenie helskiego rejonu umocnionego było bardzo dużo właśnie tych dział obrony wybrzeża. Ciebie sam. Sam. Kolejna była. Tu mamy zapasowy punkt kierowania ognia. Skusiłem się tutaj na takie danie przydrożnej smażalni ryb, smażalnio-wędzarni. A tu niedaleko tego paśnika dzików jest składnica amunicji.
Trudno powiedzieć, co to jest, bo nie jest zaznaczone na mapie, no ale podejrzewam, że to jakieś chyba stanowisko kierowania ogniem. Tutaj te schodki chyba są trochę przerdzewiałe, więc chyba nie wejdę, bo to grozi zawaleniem. Tutaj było pomieszczenie takie rekreacyjne, czyli do przebywania poza służbą. A tam u góry przedział bojowy. I tam też coś jest. No to teraz jadę do latarni morskiej. No i udało się. Tam widać pokoje gościnne u latarników. A tutaj sama latarnia. No widać na samej górze potężny radar. O, tu jest ścieżka do głównej drogi. O, niestety piach.
Paweł i reszta ekipy jest z Humany, a nie z Politechniki. Okej. Pod oceanografii oni działali tu na stacji morskiej i tak dalej. No i wchodzimy tutaj do tam jest to drugie wejście, które no niestety tutaj strasznie ciemno jest. Tutaj jest izba do odkażania się. Tu przechodzimy. Przy okazji, jakby nam się chciało, przy okazji można załatwić się. I dalej tutaj się odkażamy. Ale tu strasznie ciemno. Kurde, bym wiedział, wziąłbym tą lampę do tego, do kamery, ale tu oświetlone trochę jest. Dobra, tutaj odkaziliśmy się. Tu chyba coś w rodzaju przebieralni czy coś. O, tutaj pani sobie siedzi z dzieckiem, być może. No i tutaj już mamy część czystą. No tutaj chyba jest pokazane przesłuchanie szpiega. Nie wiem, czy to przebieralnia. Tutaj chyba gabinet doktora, bo tutaj człowiek bez nóg leży. Lazaret. No i tutaj mogli sobie leżeć chorzy. Nawet jak mieli nogi. Tu jest centrala klimatyzacyjna, gdzie właśnie filtrowano powietrze i nadmuchiwano do wszystkich pomieszczeń.
No, muszę popić tą przekąskę tam rybną, bo nie wziąłem tam nic do picia, bo nie mieli dobrego wyboru. Przede wszystkim nie mieli piwa. No to teraz trzeba przygotować obiad. Udało mi się nabyć tutaj mięso. Trudno było znaleźć sklep zwykły, oprócz pamiątek i jakichś tam fast foodów. Wszystko tu jest obłożone takimi stoiskami i sklepami. Wszystko pod turystów, ale akurat trafiłem w sklep zwykły sklep mięsny. No. Kupiłem kawałek karkówki. Teraz ją doprawię. A z doprawianiem nie ma problemu, bo od razu tą przyprawę kupiłem. Grill klasyczny. No tu nie ma miejsca grillowego, ale zgrilluję tą karkówkę tutaj na kuchence. Tutaj mam takie ładne kotlety. Tu specjalny pojemnik właśnie na takie rzeczy, żeby po przyprawieniu móc potrzymać w tym. Tak, rączki umyłem przy okazji robienia siku. Tylko teraz jak to czy tu na stoliku? Nie, wezmę talerzyk. Na talerzyku to zrobię, później talerz się umyje. Niestety nie mam wody, więc kiepsko byłoby. O, ja pani teraz słabo to rozcięła. O, dwa takie kotleciki, jak sobie tutaj upiekę, to chyba z głodu nie umrę. Najpierw sól. Ale zapewne dużo będzie tej sałatki, to od razu w dużym garnku robię, bo jak zaczynam w małym, to później muszę przerzucać. O, myślę, że ten wystarczy.
Trzeba się rozebrać, bo już czuję, że robi się tu gorąco. O! Dzwon kościelny właśnie o 7:30 mnie dzisiaj obudził. Trochę cytryny w kostkach. Dobrze, że nie otwarty. Już się zaparzyło. Jeszcze trochę może. Dobrze. Dobrze. O, to wystawię na zewnątrz. Już stygnie. No, a teraz gwóźdź programu, bo do grillowania będę używał takiej tacy, którą zrobiłem tutaj na wymiar. Znaczy, fachowiec zrobił pod moje zamówienie. Gdzieś tutaj powinien być olej. Tak, to jest olej. Najpierw tam tak. Kawałek, dobrze. Oj, a ten gruby jest. Pani chyba przesadziła trochę. Podobno jest to ze stali nierdzewnej dopuszczonej do kontaktu z żywnością. Czy naprawdę tak jest? To się przekonam na swoim zdrowiu. Za jakiś czas. Zrobiłem taką tackę, bo będę podróżował w takim okresie wakacyjnym, więc podejrzewam, że w lasach będzie dużo kontroli i spaleniem ognisk otwartego ognia generalnie będzie ciężko. Raczej nie da rady, więc będę musiał robić to na takich, tylko w miejscach dopuszczonych do rozpalania ognia będę to robił.
Znam życie, to kapnie przy przenoszeniu. Ale pyska. Dobra. A może gdzieś tam sobie dochodzi. Ale już bez płomieni. A ja tu się zajmę tym. Dobrze, teraz tak. O, można walić. To na tą stronę, to na tą. Dobrze. Zobaczymy, czy tym pokroję? Chyba tak. No. Jest już chyba wszystko na miejscu. No, znakomite. Muszę przyznać, że chyba się obżarłem. Ale tak, bez przesady. No to teraz chyba tylko sprzątnę to. Aha, jeszcze muszę iść tam zapłacić za następną noc, bo zapłaciłem tylko za jedną, ale tutaj jak wyjeżdżałem, nie było nikogo tam w recepcji. Zobaczę, może teraz będzie. A jak nie, to jutro rano.